Jest niedziela, godzina 7 rano. Człowiek zamiast się wyspać bez sensu wstaje, żeby zrobić kilka durnych zdjęć. Na 8 jestem umówiony w Wałbrzychu z drugim kierowcą, fotografem. Nawigacja pokazuje godzinę, powinienem się wyrobić. Ja już jestem na miejscu. Tu jedzie nasze auto do zadań specjalnych i drugi fotograf. Siemanko. Hej. Jesteśmy po Rolkach na obwodnicy Wałbrzycha. Planowaliśmy też pojechać do Zagórza Śląskiego, ale jest weekend, jest tam tyle ludzi, że kompletnie nie było sensu. Odpuściliśmy sobie, teraz dotankowaliśmy Aigo i lecimy na kolejną miejscówkę.
Ok, i teraz czas na obróbkę. Po zgraniu i odrzuceniu nieostrych ujęć wrzucamy wybrane zdjęcie do Camera Raw w Photoshopie lub do Lightrooma, gdzie obróbka wygląda dokładnie tak samo. Na początku w zakładce optyka zaznaczamy korektę zniekształcenia i winiety przypisaną do danego obiektywu. Jak widać, zniekształcenie w 16:35 jest całkiem spore. Następnie przechodzimy do ustawień podstawowych. Mam pewną wizję, jak zdjęcie ma docelowo wyglądać i pod tym kątem ustawiam temperaturę oraz odcień. Poprawiam także ekspozycję, delikatnie zmniejszam podświetlenia i wyciągam cienie. Ważne, żeby na początku z cieniami nie przesadzić, ponieważ później będę jeszcze korygował samo auto za pomocą pędzla do pasowania. Zależy mi na tym, żeby Mustang był najważniejszym elementem kadru i nie zlewał się z tłem. Suwakiem Clarity dodaję trochę przejrzystości, po czym zwiększam jaskrawość, którą Clarity redukuje. W kolejnym etapie przechodzimy do mieszalnika kolorów. Chcę pozbyć się jaskrawych zieleni, zmniejszyć nasycenie i zwiększyć jasność niebieskiego, ponieważ za chwilę za pomocą filtra stopniowego będę przyciemniał górę i dół kadru, aby bardziej skierować uwagę na głównego bohatera tego zdjęcia. Ze względu na kąt padania światła, asfalt w dolnej części jest bardzo jasny i odciąga nasz wzrok od zacienionego boku auta. Niby zmiana nie jest drastyczna, ale efekt jest całkiem spory. Jeszcze kontrolny rzut oka na przed i po. Teraz zabieram się za edytowanie wybranych obszarów zdjęcia za pomocą pędzla do pasowania. Chcę jeszcze trochę przyciemnić drogę. Podczas malowania nie muszę być zbyt precyzyjny, bo błędy można szybko skorygować gumką. Widoczność zaznaczenia zmieniam naciskając w opcję maski. Kolor maski można zmienić klikając w kwadrat po prawej stronie. Ok, droga wygląda już dobrze. Wreszcie zabieram się za Mustanga. Przednia część zderzaka jest zbyt jasna i zamiast czerwonego przypomina pomarańczowy. Poprawiam to, zmniejszając ekspozycję i podświetlenia. Teraz czas na zacienioną stronę auta. Na felgach nie widać zbyt wielu szczegółów, a czerwony ma za dużo zabarwienia różowo-fioletowego, co naprawię zwiększając temperaturę barwową oraz ekspozycję i cienie.
Jeszcze delikatna korekta dolnej części felg i lewej części zderzaka i powoli zdjęcie zaczyna jakoś wyglądać. Ostatnia rzecz, którą robię w panelu Camera Raw, to kalibracja. Te ustawienia pomogą uzyskać zaplanowany efekt, ale z nimi trzeba ostrożnie, bo łatwo może ponieść nas fantazja i zdjęcie przestanie wyglądać naturalnie. Mi chodzi o cieplejsze, bardziej pustynne kolory i zmianę zieleni na pomarańcze. Teraz mogę otworzyć zdjęcie w Photoshopie i dodać ostatnie szlify. Usuwam dwie najbliższe lampy dla oczyszczenia kadru z rozpraszających elementów. Ostatnim krokiem jest wyrównanie horyzontu. I oto efekt końcowy. Jeszcze dla porównania przed i po. Jeśli ten materiał się Wam podobał i znaleźliście w nim coś wartościowego, będę wdzięczny za subskrypcję kanału i follow na Instagramie. Dajcie znać w komentarzach, który kadr się Wam najbardziej podobał i z jakiego typu sesji chcielibyście zobaczyć kolejny film. Dzięki i do następnego.